Cześć, z tej strony Jan Kobiela z jrecovery.pl. Dziś nośnik firmy WD, model WD5000 LMVW po samodzielnej próbie wymiany zespołu głowic przez klienta. Dźwięk, który słyszeliście na początku, był dźwiękiem komory laminarnej. Został on wyciszony, aby było mnie dobrze słychać. Komora pracuje oczywiście dalej w tle. Do założenia kanału zmusił mnie wujek Google, blokujący co jakiś czas moje i kolegów z branży reklamy, jako powód podając pomoc techniczna oferowana użytkownikom przez firmy zewnętrzne. Cokolwiek to znaczy. Okazuje się, że serwisy komputerowe, serwisy GSM nie mogą reklamować się w Google, stąd coraz więcej kanałów w tej tematyce nie tylko na rynku polskim, ale i zagranicznym. W jakiś sposób trzeba swoje umiejętności pokazać szerszemu gronu użytkowników, dodaj więc łapkę i pomóż się rozwijać. Po otwarciu nośnika moim oczom ukazał się pierścień na górnej powierzchni platera. Wy pewnie jeszcze go nie widzicie. Zapalmy sobie zielone światło. Zgaśmy oświetlenie komory laminarnej. Jak widać, górna powierzchnia nie wygląda najlepiej. Natomiast ślady, które na niej były, nie były tak zwanym zapiłem. Był on rozmazany, nieregularny. Z czego to się wzięło? Ja już wiem. Zaraz pokażę do kamery. Przyklejona do pokrywy dysku była naklejka zakrywająca śruby nośnika. Tutaj nastąpiła pauza nagrania oraz czyszczenie powierzchni talerza. Zostawię tą część dla siebie. Po wyczyszczeniu talerza całość prezentuje się tak. Brak defektów widocznych gołym okiem. Należy tutaj zdmuchnąć pyłki z platera. Wszystko wygląda ok, więc montujemy głowicę. Głowica ta została uprzednio sprawdzona pod mikroskopem i nosiła delikatne ślady zabrudzenia o tęczowym zabarwieniu, które zostały wyczyszczone. Nie chciałbym, aby mój film traktowany był jako poradnik, jak wymienić głowicę. Właśnie z uwagi na nośniki grzebańce nagrałem ten film, chociaż do tej pory wzbraniałem się przed umieszczaniem swojej pracy w internecie. Nie chciałem, aby użytkownicy tracili w ten sposób swoje dane, czy to poprzez działania własne, czy domorosłych odzyskiwaczy danych. Ale uznałem, że jeśli ktoś chce poeksperymentować, to obecność mojego kanału tego nie zmieni. Oczywiście sam kiedyś zaczynałem swoją przygodę i dużo się nauczyłem oglądając filmy kolegów z branży. Natomiast nigdy nie uczyłem się na dyskach klientów, a na tym, co kupiłem czy dostałem w serwisach komputerowych. Nośnik złożony. Rozpoczynamy pracę. Uruchamiamy dysk. Nośnik przechodzi w status ready. Autowykrywanie rodziny działa poprawnie. Nośnik identyfikuje się jako rodzina Hubble. Wykonanie kopii ROMu oraz modułów serwisowych. Kopia 1 stwarza problemy, więc ją odznaczam. Kopia 0 leci bez problemu do końca. Otwarcie zadania w Data Ekstraktorze. I standardowa procedura startowa, czyli utworzenie mapy głowic, wykonanie kopii MFT, czyli listy plików, jak widać kopia odczytana bardzo ładnie, skan MFT, stworzenie wirtualnej mapy partycji, drzewo katalogów widoczne, zobaczymy ile danych jest na całym nośniku, jak widać niespełna 120 GB. Tworzę mapę sektorów, w których dane te się znajdują i sprawdzę jak czytają głowice.
Głowica 0 super, jak na załączonym obrazku. Głowica numer 1 mimo czyszczenia nie czyta. Po odczytaniu całości danych głowicą 0 sprawdzam ją pod mikroskopem. Mimo sprawdzenia dokładnie powierzchni nałapała ona minimalne kontaminacje. Wyczyszczoną głowicę wkładam ponownie do nośnika, aby sprawdzić, czy ożyła. I voilà! Czyta ona całkiem ładnie. Po zakończeniu odczytu sprawdzam, ile istotnych dla klienta danych faktycznie udało się uratować. Jak widać, nie mam zaznaczonej pełnej struktury, tylko wybrane przez klienta najistotniejsze dane. Z początkowych 120 GB najważniejsze było około 100 GB. Na 30 090 plików uszkodzone jest zaledwie 53 sztuki. A tutaj ilość nieodczytanych sektorów. Myślę, że nie jest źle jak na to, czego nośnik doświadczył. Cześć.